Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się czekać w nieskończoność, aż załaduje się film, otworzy się aplikacja lub gra przestanie się opóźniać? Wszyscy tam byliśmy. Sekret szybkości tkwi w czymś, co nazywa się algorytmami. Wyobraź sobie, że chcesz zrobić pyszne ciasto. Masz przepis, który mówi Ci, jakie składniki są potrzebne, jakie kroki należy wykonać, aby ciasto się udało. Ten przepis to właśnie algorytm w komputerach. Patrzcie, po lewej jest przepis na ciasto, a po prawej algorytm. Tu mamy nasz algorytm, chcemy znaleźć największą liczbę. Pokrótce omówię. I najpierw bierzemy pierwszą liczbę i ustawiamy na największą, na pierwszej pozycji. Później dla każdego pozostałego przedmiotu, który będzie, i to będzie w pętli. Jeżeli przedmiot jest większy niż obecnie największy, no to bierzemy, po prostu ustawiamy go na największy. I to jest właśnie pętla od jedynki do naszego fioletowego działa i później jak pętla się skończy, no to mamy największą liczbę. I to jest właśnie algorytm. Jak widzimy, działa to tak jak nasz przepis, też od 1 do 3, tak jak przepis jest od 1 do 8, po kolei wszystko. Algorytm to nic innego niż zestaw instrukcji, które mówią nam, jak wykonać jakieś zadanie. Może to być proste zadanie, jak zrobienie ciasta, lub bardziej skomplikowane, jak na przykład znalezienie informacji w internecie. Algorytmy są wszędzie, używamy ich na co dzień, nawet o tym nie wiedząc, na przykład gdy szukasz czegoś w Google, algorytm przeszukuje 1 milion stron internetowych, aby znaleźć te, które są dla Ciebie najbardziej odpowiednie. Oglądasz filmy na YouTube, algorytm poleca Ci inne filmy, które mogą Ci się spodobać. Korzystasz z nawigacji GPS, algorytm oblicza trasę, które musisz przejechać, aby dotrzeć do celu. Algorytmy są ważne, ponieważ pomagają nam oszczędzać czas i wysiłek. Pozwalają nam rozwiązywać problemy, które byłyby zbyt trudne do rozwiązywania ręcznie. Umożliwiają nam wykorzystywanie komputerów do wielu różnych celów. Algorytmy mogą być proste lub bardziej skomplikowane. Nie musisz znać się na informatyce, aby je zrozumieć. Wystarczy, że potrafisz postępować zgodnie z instrukcjami. Potrzebujemy algorytmów, ponieważ pozwalają nam one na automatyzację zadań. Algorytmy to zestawy instrukcji, które mogą być wykonywane przez komputery w celu automatyzacji powtarzalnych i złożonych zadań. Bez algorytmów musielibyśmy ręcznie wykonywać te zadania, co byłoby czasochłonne, pracochłonne i podatne na błędy. Wydajne rozwiązywanie problemów. Algorytmy umożliwiają nam rozwiązywanie problemów w sposób wydajny i uporządkowany. Potrafią one analizować duże ilości danych i znajdować optymalne rozwiązania, co byłoby niemożliwe do zrobienia ręcznie. Podejmowanie lepszych decyzji. Algorytmy mogą analizować dane i przedstawiać nam informacje, które pomagają nam podejmować lepsze decyzje. Mogą one na przykład przewidywać przyszłe trendy, identyfikować ryzyko i oceniać różne opcje. Usprawnianie życia. Algorytmy są wykorzystywane w wielu dziedzinach życia, takich jak medycyna, finanse, transport i komunikacja. Usprawniają one wiele aspektów naszego życia i sprawiają, że staje się ono łatwiejsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Hej, jeśli podobał Wam się film, nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału i kliknąć w dzwoneczek. Dzięki! Chcemy, by nasze algorytmy były jak najwydajniejsze, mierzymy więc maksymalny czas wykonywania danej operacji. By zmierzyć szybkość wykonywania algorytmów, porównujemy je ze sobą, używając czegoś, co się nazywa notacją dużego O. Informuje nas o tym, jak szybki jest algorytm. Dajemy duże O i w nawiasie liczbę operacji n, dzięki czemu dowiadujemy się, ile operacji w najgorszym przypadku algorytm będzie wykonywał. Na przykład, wyszukując w książce telefonicznej 1000 imion po kolei, z racji tego, że jest n w najgorszym przypadku, będziemy musieli sprawdzić 1000 imion. Jasne, czasem się trafi, że trafimy za drugim razem, ale w notacji dużego O mierzymy najgorszy możliwy scenariusz. Patrzcie, tutaj w zależności od algorytmu są inne czasy wykonywania. Przykłady niektórych czasów wykonywania algorytmów. O1. Czas stały. O1 opisuje algorytmy, których obliczenie zajmuje tyle samo czasu, niezależnie od rozmiaru danych wejściowych. Na przykład, jeśli funkcja potrzebuje tyle samo czasu na przetworzenie 10 elementów i 1 miliona elementów, to mówimy, że ma stałą stopę wzrostu lub O1. Zobaczmy, jak to działa. Wpierw omówimy po kolei, co się dzieje. Dobrze, to tutaj jest przykład. Sprawdzamy, czy liczba jest parzysta, czy nieparzysta. Pierwsze co, no to definiujemy funkcję. To akurat robię w Pythonie. I mamy parametr x, jak widzimy.
Następnie zwracamy. Jeżeli reszta z dzielenia wyjdzie 0, no to zwróci parzyste, inaczej nieparzyste. To takie ten procent, no to jest modulo, no to właśnie reszta z dzielenia po prostu robi. Czy jak jest, no to daje, jak nie, no to nie daje. Następnie wypisujemy to do konsoli. Obie niezależnie od liczby zajęły tyle samo czasu. Czyli to o 1. Teraz zobaczmy, jak to działa w programie Tony, czyli program ten służy do wizualizacji, co krok po kroku się dzieje w naszym programie. Dobra, i w nim włączam debugowanie, on po kolei od góry do dołu leci. Najpierw jak widzimy zobaczy, że jest funkcja. Poleci następnie do tego printa i to już będzie chciał wywoływać. I wywołuje, patrzcie, wszystko po kolei. O, jest funkcja, dajemy parametr 4 i już to jest kod funkcji. No dobra, to tam komentarz, żeby dla was było. I patrzcie, zwraca, bierze sobie tą liczbę 4, dzieli tam na 2, żeby zobaczyć resztę z dzielenia. No wyjdzie 0 i porównuje, jak jest 0. No to jest true, czyli dobrze. No i wraca parzyste. I wypisuje parzyste. Na dole zresztą pokazuje. I sprawdzamy kolejną, wywołując funkcję, no tym razem z trochę inną liczbą, to 50 003 tutaj. Dobra, przeleci te komentarze, wszystko jedno. I zwraca, zobaczmy. Bierze to, za x bierze tą liczbę, no i bierze resztę z dzielenia, sprawdza. Wyjdzie 1, czyli będzie false. Więc nieparzysta jest. No i dobra. Jak widzimy, zajęło tyle samo czasu liczba 4 czy 50 003. ON, czas liniowy, trochę inaczej. Liniowe algorytmy czasu pracy są szeroko rozpowszechnione. Algorytmy te oznaczają, że program odwiedza każdy element naszych danych wejściowych. Liniowa złożoność czasowa ON oznacza, że algorytmy trwają proporcjonalnie dłużej wraz ze wzrostem danych wejściowych, czyli im więcej damy, tym dłużej to zajmie. Jeżeli damy 1, no to zajmie jedną operację, a jak damy 1 milion, no to 1 milion operacji. I przykład, suma liczb do n, no i załóżmy, że chcemy sumować wszystkie liczby do n tej. Definiujemy naszą funkcję z liczbą n. Zaczynamy sumę od 0. No chyba, że chcemy od wyższej, ale no od 0, tak? I to będzie już pętla od 1 do liczby elementów plus 1. I w każdej pętli daje do naszej sumy 0 liczbę poprzednią, na przykład plus 1 i później plus 2 i tak dalej. Tutaj przypisujemy do n wartość 10, czyli będziemy zliczać sumę do 10. No i tam wypisujemy do konsoli. To trochę dziwnie może wyglądać, ale po prostu wypisz. Tutaj trochę prościej omówię tą pętlę, no i jeżeli n zaczyna od 5, no to następnie pętla wykona się 5 razy w każdym cyklu. Wartość i będzie równa 1, 2, 3, 4, 5, tak po kolei, nie? Wartość zostanie dodana do sumy, no i po zakończeniu suma będzie równa 15, tam 1, 2, 3, 4 plus 5. I zobaczmy w naszym programie Tony, odpalamy ten debug mode. Dobra, no to tam zobaczy funkcję, dajemy dla n10, może być dowolna liczba, no tylko no nieujemna, no bo wtedy by nie zadziałało. Znaczy zadziałałoby, ale od razu by zwróciło. No i bierzemy naszą funkcję, zaczynamy z sumy od 0, na dole będzie pokazywać jaka jest wartość obecnie sumy. I zaczynamy operację, tutaj mamy też liczbę operacji jaka będzie wykonywana, bo to jest ważne w tym algorytmie. Zaczynamy, dodaję do sumy 1, patrzcie. Na dole daję do tej sumy 1. Leci kolejna liczba 2,
dodaje do sumy 2 i tak dalej, 3, 4. Cały czas dodaje do tej sumy. Na dole jest to bardzo fajnie widoczne. No i o to chodzi, im więcej po prostu wprowadzimy tych n w tym algorytmie, tym więcej operacji będzie, więc tym dłużej to zajmie. No tutaj to jest prosty program, ale wiadomo, w bardziej skomplikowanych jest to bardziej widoczne. No i liczba operacji jest 10, czyli tyle co n. No i zwraca tą sumę, wynosi 55, wypisujemy. I patrzcie, suma liczb od 1 do 10 wynosi 55. Tak wypisało do konsoli. Dzięki za obejrzenie odcinka. W następnym materiale będę to kontynuować. A jeżeli interesuje Was, czym są pętle, to zapraszam tutaj. Na razie.